Cześć, witam Was serdecznie w mojej kuchni. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia recenzji wieloczynnościowego robota planetarnego Kenwood Chef Titanium XL. Ja korzystam z niego już ponad rok. Opowiem Wam dzisiaj o tym, jakie są jego plusy, co moim zdaniem mogłoby być zrobione inaczej oraz z jakich przystawek korzystam, a jest tego naprawdę sporo. Jeśli film Wam się spodoba, a recenzja będzie przydatna, pamiętajcie, dajcie kciuk w górę. Robot Kenwood Chef Titanium XL jest w sprzedaży dostępny z różnymi zestawami przystawek, ale ja zacznę od pokazania Wam tego podstawowego składu urządzenia, czyli główny robot, do tego jest duża misa o pojemności aż 6,7 litra. Do misy jest też taka podwójna osłonka z otwieraną pokrywką, żeby można było wygodnie, na przykład w trakcie zagniatania ciasta, dosypywać kolejno czy dolewać różne składniki. I do tego w komplecie jest aż 5 mieszadeł. Każde mieszadło oczywiście służy do czegoś innego i zaraz po kolei Wam wszystko opowiem. Natomiast to, co teraz już warto powiedzieć, to że one są wykonane ze stali nierdzewnej i na te 3 jest jeszcze do tego dożywotnia gwarancja. Jak ten robot działa? Trzeba tutaj za pomocą tego przycisku umieszczonego z tyłu otworzyć ramię. W tym miejscu tutaj montuje się mieszadło. Jest to w wygodny sposób, łatwy do zamontowania każde z nich. Zamykam, włączam za pomocą tego pokrętła odpowiednie obroty i miksuję. W tym miejscu jest podświetlenie, dzięki czemu wiadomo, czy robot jest aktualnie włączony, czy wyłączony. A do tego jeszcze tutaj jest ikonka żarówki, więc można, jeśli jest w kuchni na przykład troszeczkę ciemniej, podświetlić sobie miksowaną masę, co ułatwia pracę. Samą misę wymontowuje się i zamontowuje w dość wygodny sposób. I co mi się bardzo też podoba, to to, że po roku użytkowania ani jeden napis nie jest tutaj starty ani z pokrętła, ani z innych części. Do tego mieszadła montują się w dosyć prosty sposób i większość z nich, ale o tym też za chwilę, jeszcze można dopasować do swoich preferencji ich wysokość, dzięki czemu jeśli miksujemy większą ilość składników, to mieszadło może być troszeczkę wyżej, przy mniejszej ilości troszeczkę niżej. Myślę, że to, co warto już teraz też wspomnieć, to, że oprócz bardzo solidnego wykonania, robot jest też bardzo mocny, bo ma aż 1700 W mocy, czyli w tej dużej misie bez problemu zagniecie nawet ciasto na kilka bochenków chleba naraz. I ma też wszechstronne tryby pracy, jeśli chodzi o prędkość, dlatego że pracuje w trybie zarówno wolnoobrotowym, jak i wysokoobrotowym, a na tym pokrętle do regulacji prędkości jest łącznie aż 10 trybów pracy. I tak mamy możliwość włączenia wolnych obrotów albo obrotów minimalnych. Można stopniowo zwiększać prędkość aż do maksymalnego 7 trybu pracy lub, jeśli jest taka potrzeba, od razu po włączeniu urządzenia włączyć za pomocą trybu P najwyższe maksymalne obroty. Dodam jeszcze, że od nowości, od kiedy mam, czyli przez ponad rok ten robot, ani razu mi się on nie przegrzał, ale też podpowiem Wam, że to, co robię, to kiedy włączam maksymalne obroty, to robię to w trybie tak zwanym pulsacyjnym, czyli przez kilka sekund miksuję na najwyższych obrotach, na przykład koktajl, a potem wyłączam urządzenie i znowu przez kilkanaście sekund daję po prostu silnikowi odpocząć. Do czego służą poszczególne mieszadła? Ten kształt pewnie już znacie, to jest klasyczne mieszadło do ubijania piany z białek albo na przykład do przygotowywania bitej śmietany ze śmietanki kremówki. Wygodne, oczywiście bardzo ładnie ubija i można obniżyć albo podwyższyć jego wysokość, żeby było bliżej lub dalej od dna miski. Jeśli chce się ubijać na przykład pianę minimum z 2 białek, to obniżenie jest konieczne w stosunku do tego, jak było ustawione standardowo. To jest bardzo fajna funkcja, bardzo dobra możliwość, tylko pamiętajcie też, że trzeba to robić specjalnym kluczem, więc jeśli częściej chce się takie operacje obniżania albo podwyższania wykonywać, to będzie to trochę czasochłonne. To z kolei klasyczne mieszadło w kształcie litery K, również łatwe do zamontowania i do wymontowania i również z regulowaną wysokością.
Chociaż powiem Wam, że nigdy nie zdarzyło mi się, żeby była potrzeba jej regulacji w stosunku do tego, jakie było fabryczne ustawienie, ale dobrze wiedzieć, że to jest. To jest takie mieszadło, które pomiesza na przykład masę na ucierane ciasta, masę na przykład na warzywne pire, chociaż najlepiej tutaj sprawdza się w przypadku warzyw takich wysokoskrobiowych, jak chociażby sypkie ziemniaki. Przy warzywach takich o większej zawartości wody zdarza się, że zostawia odrobinę grudek, ale z kolei wszelkie masy, na przykład na ciasteczka, czy na roślinne kotlety, czy na różne farsze, miesza doskonale. I ostatnie z mieszadeł podstawowych, których używam najczęściej, czyli hak do wyrabiania ciasta, konkretny, solidny, sztywny hak, bardzo dobrze zbiera ciasto i bardzo dobrze wyrabia ciasta drożdżowe, czy ciasta na przykład chlebowe na zakwasie, czy ciasta na domowy makaron. Łatwy jest do zamontowania, ale w jego przypadku akurat też przydałaby się możliwość regulacji wysokości. Jej w przypadku tego mieszadła niestety nie ma, a przydałaby się dlatego, że w momencie, kiedy tych składników na ciasto jest mniej, na przykład kiedy chcemy zrobić małą porcję ciasta na mały bochenek chleba, na mniejszą foremkę, to niestety już ich z dna miski nie zbierze. Za to oczywiście ze standardowymi ilościami składników, czyli na jeden większy bochenek chleba na przykład, albo na jedną większą blachę ciasta, czy nawet więcej, bez problemu sobie radzi, tak jak już mówiłam, i w dodatku jest na tyle duża misa, że to wszystko spokojnie się w niej pomieści. Mieszadło elastyczne, czyli takie, które doskonale zeskrobuje masę z brzegu miski. Idealne jest do mieszania składników na kremy, na przykład na kremy na bazie masła i cukru, takie do tortu, ale również na przykład na kremy na bazie mascarpone. I na koniec mieszadło do przekładania, również z regulacją wysokości. Mieszadło, które przydaje się, kiedy mieszamy na przykład pianę z białek, czy na przykład ubitą śmietanę z innymi składnikami na ciasto, na suflet, na mus. Mieszadło, które po prostu sprawia, że masa delikatnie się wymiesza, ale wymiesza się dokładnie i nie straci napowietrzenia. Robot jest solidny, jest wykonany z takich materiałów, że jest dość ciężki, ale można go samodzielnie podnieść. Można go też oczywiście przesuwać po blacie czy po stole, na którym jest ustawiony. Tutaj pod spodem ma takie plastikowe wypustki, dzięki czemu nie zarysuje powierzchni. Mógłby mieć na przykład też, myślę, takie przystawki, dzięki czemu by się stabilniej trzymał stołu w momencie, kiedy jest miksowane, jest zagniatane jakieś gęstsze, trochę cięższe ciasto z większej ilości składników. On będzie troszeczkę latał na boki, ale nie będzie przesuwał się po stole. Tak jak już wspomniałam, ten robot planetarny Kenwood Titanium Chef XL można kupić z różnymi zestawami końcówek. U mnie był to malakser z 6 tarczami oraz jednym nożem. Do tego wyciskarka do cytrusów, kielich blendera oraz maszynka do mielenia mięsa. Kielich blendera jest bardzo solidny, jest wykonany z odpornego na działanie wysokich i niskich temperatur szkła, także ja miksuję tutaj na przykład gorącą zupę na krem. Ma też wygodną miarkę albo w mililitrach, albo w uncjach, a do tego po drugiej stronie w szklankach. Montuje się go w tej górnej części i albo z jednej, albo z drugiej strony w łatwy sposób można go zamontować. I na dowolnych obrotach, albo małych, albo większych on pracuje, czyli jeśli nawet mamy jakąś mniejszą ilość miksowanych składników, to na początku na mniejszych obrotach i stopniowo zwiększając na większe można je zmiksować i nie będzie tego efektu, że wszystko nam bardzo szybko pójdzie do góry i osiądzie na ściankach. Bardzo mi się taka opcja podoba. A jeśli chciałoby się coś dosypać albo dolać w trakcie miksowania, to oczywiście po wyłączeniu obrotów i ustawieniu ich do pozycji 0 nie trzeba otwierać całej głównej pokrywy, bo można otworzyć tę malutką pokrywkę. Można też, jeśli byłaby potrzeba zeskrobywania czegoś ze ścianek, to za pomocą dołączonej łopatki to zrobić. A po zmiksowaniu można go zdemontować, przelać koktajl do szklanek albo zupę do talerzy i można ten blender, ten cały kielich myć w zmywarce, ale polecam go rozkręcić, dlatego że tutaj w tych zakamarkach na samym dnie zbierają się resztki miksowanych składników. Rozkręcenie też jest łatwe w momencie, kiedy już na przykład przepłucze się kielich, to można go sobie tutaj zamontować i w drugą stronę przekręcić i dzięki temu bardzo łatwo się po prostu później to dno rozkręca.
Można nawet kruszyć lód. Moc jest tak duża tego blendera, że od kiedy mam cały robot, to pozbyłam się swojego blendera wysokoobrotowego, wolnostojącego. Ten jest bardzo wszechstronny i w zupełności wystarcza. Wyciskarka do cytrusów ma aż 600 ml pojemności. Ma osobną końcówkę do zamontowania też tutaj w tej górnej części. I to, co mogłoby być inaczej w niej, to troszeczkę większa ta końcówka wyciskająca, na którą nakłada się pomarańcze czy grapefruit i troszeczkę ostrzejsze brzegi, dlatego że w momencie, kiedy wyciska się te cytrusy, to trzeba dosyć mocno przyciskać po prostu owoc ze wszystkich stron. Duża pojemność aż 600 ml, czyli spokojnie z kilku większych cytrusów można tutaj wycisnąć sok za jednym zamachem, a też wygodne sitko, które ma odpowiedniej wielkości otwory, bo zatrzymuje pestki, a przypuszcza miąższ, więc faktycznie uzyskuje się taki prawdziwy, 100% świeżo wyciskany sok. Malaxer też ma swoją osobną końcówkę do zamocowania w tej górnej części robota. Do tego jest kielich i 6 tarcz o różnych końcach oraz jeden nóż do siekania. Jak z niego się korzysta? Montuje się którąś z tarcz tutaj u góry. Potem przykrywa się całość. Trzeba to zablokować. I tędy górą w trakcie miksowania, kiedy włączy się urządzenie, podaje się owoce albo warzywa, czy na przykład ser, przyciska i kroi, sieka, uciera. Tutaj jeszcze oczywiście też jest osobna miarka i jeśli na przykład chcemy kroić marchewkę, to żeby nie latała na boki, to można skorzystać z tego mniejszego otworu albo ewentualnie z tego większego, jeśli jest jakiś większy kawałek warzywa albo owocu. I do czego służą te wszystkie poszczególne tarcze? Można pokroić na grubsze albo na cieńsze plastry warzywa. Świetnie się sprawdzają w przypadku szatkowania kapusty, tylko oczywiście jeśli jest większa ilość kapusty, to nie jest to jakaś bardzo duża pojemność tego kielicha, żeby można było go rzadko opróżniać, więc przygotujcie się na to, że trzeba będzie częściej podnosić pokrywkę. Ta tarcza, którą zamontowałam do środka, to jest tarcza, która tnie warzywa w słupki. Do tego jest taka tarcza, która tnie w julienne, czyli uciera na takie cienkie paseczki. Klasyczna tarka o grubych oczkach, którą pewnie znacie z ręcznych tarek domowych. Tarcza do ucierania na gęstą papkę. Te mniejsze oczka zajmują się ucieraniem, a potem przez te większe oczka papka ma szansę spływać do środka, do kielicha. I na sam koniec nóż do siekania, nóż, który posieka na przykład cebulę, chociaż powiem Wam, że ja częściej ucieram sobie cebulę na tarce o grubych oczkach. Kiedy tutaj nic nie jest zamontowane, to można przykryć to złącze za pomocą pokrywki. Ona ma jeszcze taki magnes na końcu, dzięki czemu bardzo wygodnie się zamyka i dobrze przylega. A w tym miejscu z przodu, po odsłonięciu tego złącza, można zamontować m.in. maszynkę do mielenia mięsa. I to jest maszynka, która jest wyposażona w zestaw 3 końcówek o różnych wielkościach oczek, więc w zależności od tego, czy chcemy coś zmielić grubiej czy drobniej, na przykład można zmielić mak, polecam gorąco domowy mielony mak zamiast masy gotowej z puszki. Żeby było wygodnie dozować większą ilość składników, to jest taka specjalna misa. Można nawet w trakcie mielenia przykryć ją, dzięki czemu tworzy się taki system troszeczkę samozasysający, kiedy to urządzenie mieli i łatwiej po prostu podaje się poszczególne składniki. Jest oczywiście też przepychaczka, która w trakcie mielenia pozwala przepychać mielone składniki i świetny patent, ponieważ w środku w tej przepychaczce pod tą pokrywką są jeszcze ukryte dodatkowe akcesoria do maszynki, więc ta maszynka jest w stanie zmienić wszystko. Może nawet pomóc nam w przygotowaniu cieńszych albo grubszych kiełbasek oraz na przykład klopsików. I to wszystko razem ma tak ergonomiczny kształt, że w łatwy sposób mieści się schowane do środka, do przepychaczki. Pamiętajcie, że nie nadaje się do mielenia zamrożonego mięsa albo kości. I już z tymi końcówkami można zrobić naprawdę wiele, ale ja jeszcze Wam pokażę kilka dodatkowych, które sobie kupiłam w przeciągu ostatniego roku.
ciągu całego roku, od kiedy mam robot planetarny Kenwood, zdążyłam nabyć też jeszcze kilka dodatkowych akcesoriów. Zaletą jest właśnie to, że to urządzenie można na bardzo wiele sposobów rozbudować i oprócz tego, że są końcówki specjalnie do niego, to jeszcze za pomocą takiej przejściówki, którą sobie nabyłam, można też podłączyć do niego wcześniejsze, wyprodukowane wcześniej końcówki od innych modeli. To uważam za bardzo duży plus, bo dobrze jest wiedzieć, że kiedy kupuje się takie urządzenie, kiedy inwestuje się większą ilość gotówki w nie, to dobrze jest wiedzieć, że firma ma właśnie takie podejście, że na przykład my też za kilkanaście lat dalej będziemy mogli sobie swoje urządzenie o jakieś nowe elementy rozbudowywać. U mnie to, co kupiłam, to młynek. Mam też wyciskarkę do owoców i do warzyw, krajarkę w kostkę, wałkowarkę do ciasta, na przykład do ciasta makaronowego oraz maszynkę do krojenia ciasta na makaron spaghetti. Pokażę Wam teraz, jak to wszystko działa i jak się sprawdza. Ten młynek to była pierwsza właściwie rzecz, którą dokupiłam w zasadzie od razu, kiedy już miałam u siebie robot. Jest to młynek, który jest przeznaczony do mielenia na przykład ziaren, do mielenia wszelkich twardych składników. Przygotowuję na przykład też z orzechów masło orzechowe. To, co ja w nim często też robię, to na przykład pesto. Można w nim miksować niewielką ilość składników. Ma na miarce znacznik do miejsca, do którego można coś dosypać albo dolać. I dzięki temu, że jest to niewielka ilość składników, to w momencie, kiedy zamontuję go tutaj u góry urządzenia, cała ta duża moc, czyli 1700 watów, jest przeznaczona do tego, żeby zmiksować tę małą ilość składników. Dzięki temu naprawdę, konkretnie nawet kawę można w tym młynku mielić. To, co tutaj jest ewentualnie jeszcze do zwrócenia uwagi, to to, że czasem, kiedy coś się wsypuje, kiedy coś się wlewa i robi się to szybciej, to zdarza się, mnie zdarza się, zamontować go troszeczkę krzywo. To szkło dokręcić nie tak, jak powinno być i w momencie, kiedy go uruchomię, to zdarza się, że mi coś tam przecieknie. Ale jeśli zrobi się to dokładnie, jeśli zrobi się to uważnie, nic nie przecieka, to jest szczelne. Dodatkowo to szkło jest też odporne, żadne z nich mi nie popękało. Jest odporne na uderzenia wszystkich tych twardych składników, które są tu miksowane. No i oczywiście konsystencję można uzyskać idealną, można też oczywiście mielić tutaj nie tylko na tych najwyższych obrotach, ale też na mniejszych, jeśli ma się taką ochotę. Do młynka dodatkowo są jeszcze dwa osobne pojemniki i do każdego z tych trzech pojemników jest nakrętka. Dzięki temu też jest to duża zaleta, że w momencie, kiedy coś się zmiksuje, to na przykład pesto nie trzeba przekładać do osobnego słoiczka, tylko wystarczy zakręcić, tak jak tutaj, i wstawić można do lodówki. Dla mnie ten młynek to jest mus i w momencie, kiedy miksuję mniej składników, które nie opłaca mi się wkładać do dużego kielicha w blenderze, to też tutaj one zawsze lądują. Jest łatwy do zamocowania, jest łatwy do odmontowania, do rozkręcenia również. Można go myć w zmywarce. Wałkowarkę do ciasta montuje się w przedniej części i ona przejściówek nie wymaga. Natomiast warto pamiętać o tym, że będzie konieczność, jak widzicie, zdemontowania tej misy razem z pokrywką, bo będzie w trakcie wałkowania zahaczało tutaj ciasto. Wystarczy podsypać troszeczkę mąką, włączyć najmniejsze obroty i tędy ciasto się wałkuje najpierw na grubszych odstępach tych dwóch wałków, które można oczywiście sobie w łatwy sposób za pociągnięciem za to pokrętło regulacji regulować i można uzyskać nawet bardzo cieniutko rozwałkowane ciasto prawie do przezroczystości, więc i na makaron, i na faworki, i na pierogi chociażby. Jeśli widzieliście kiedyś takie ciasto długie na makaron, to właśnie tutaj można je uzyskać i bardzo wygodny jest ten wałek, dlatego że w trakcie wałkowania wygodnie, zwłaszcza jeśli po raz któryś z kolei już wałkujemy, żeby uzyskać coraz cieńsze ciasto, to bardzo wygodny jest ten wałek, który podawanie tego ciasta ułatwia. I teraz w momencie, kiedy już ciasto jest rozwałkowane, a chcemy zrobić sobie makaron, to możemy wykorzystać jedną z kilku oferowanych przez producenta przystawek. Ja mam tylko jedną do spaghetti, chociaż moim zdaniem to tak do końca nie jest spaghetti, tylko makaron do rosołu z tego wychodzi. On nie jest taki zaokrąglony, tylko troszeczkę bardziej płaski.
I co tutaj mi nie do końca pasuje, to to, że trzeba po prostu, kiedy chciałoby się tych makaronów robić kilka różnych rodzajów, za każdym razem kupić osobną przystawkę. Fajnie by było, gdyby to było tak jak w na przykład maszynkach do makaronu, gdzie po prostu jest jedna większa przystawka, którą po prostu zmienia się, przekłada się w zależności od tego, czy się chce wałkować ciasto, czy kroić makaron. Tutaj za każdym razem będzie potrzeba kupić do tego osobną przystawkę i działa ona w ten sam sposób co wałkowarka, czyli włącza się najniższe obroty, misa, żeby było wygodnie, musi być zdjęta, bo inaczej makaron będzie tam wpadał do środka. Włącza się najniższe obroty i można wałkować, i tutaj też jest możliwość korzystania z tego wygodnego wałka do podawania ciasta i wychodzi z tego bardzo ładny makaron, długi, taki pyszny, domowy. Można go wykorzystać do ugotowania albo obgotować i też zamrozić. Pomimo tego, że trzeba mieć dwie osobne przynajmniej przystawki, żeby taki makaron przygotowywać, to bardzo sobie cenię właśnie te funkcje, dlatego że naprawdę jest to ogromna wygoda, kiedy nie trzeba wałkować ręcznie, zwłaszcza dużych ilości ciasta i zwłaszcza jeśli lubi się takie potrawy jak dania kuchni włoskiej, czy chociażby jak nasze polskie pierogi z różnymi nadzieniami. A teraz to, co wymaga już dodatkowej końcówki, czyli przejściówki, dzięki której można również te starsze modele zamontować w tym miejscu, to chociażby wyciskarka. I za pomocą tej wyciskarki można przygotowywać świeżo wyciskane soki z owoców oraz z warzyw. Bardzo duży plus, że w przypadku takich składników, które dosyć szybko w wyniku zetknięcia z metalowym ostrzem tracą swoje składniki odżywcze, chociażby jak listki natki pietruszki, tutaj ten trzonek, ten ślimak, który jest w tej maszynce, jest niemetalowy. Dzięki temu, że jest to wyciskarka wolnoobrotowa, więcej będzie tych korzystnych dla zdrowia składników odżywczych w takich świeżo wyciskanych sokach zostawać. Tędy wylatuje sobie powoli w trakcie wyciskania miąższ, resztki miąższu. Fajne jest to, że można sobie regulować tempo jego wylatywania, dzięki temu, że można ten czubek tutaj odkręcić bądź dokręcić mocniej. To, co mogłoby być trochę bardziej wygodne, ale oczywiście w takim urządzeniu, które jest wielofunkcyjnym urządzeniem, nie do końca można to osiągnąć, to to, że można by było na przykład podawać większe kawałki owoców. Nie da się tutaj wrzucić całego chociażby jabłka. Jest konieczność pokrojenia, ale za to wygodnie można je w trakcie wyciskania przepychać. I to też, co czasem tutaj się zdarza, to przeciekanie. W trakcie, kiedy się wyciska soki, zdarza się, że ten sok leci nie tylko tędy, ale również gdzieś tutaj, gdzie jest podokręcana ta maszynka i ona jest zamontowana na dosyć dużej wysokości, więc w momencie, kiedy przystawimy sobie tutaj troszeczkę niżej chociażby szklankę, to może się zdarzyć, że będzie nam to po prostu na boki kapać, także najlepiej jest albo trzymać tę szklankę tutaj wyżej, albo po prostu postawić jakiś większy dzbanek. Jeśli jest to sok przygotowywany dla większej liczby osób, to nie ma problemu, natomiast jeśli wyciskamy sok tylko dla siebie, to najwygodniej jest po prostu trzymać to wtedy w ręce, a tutaj dodatkowo jeszcze musi być jeden pojemnik na te resztki, które wylatują, więc to, co jest właśnie, to do czego się trzeba moim zdaniem przyzwyczaić po prostu, to że czasem jest wymagana większa naprawdę przestrzeń wokół tego urządzenia, żeby właśnie takie dodatkowe akcesoria sobie móc zainstalować. I to, o czym trzeba koniecznie zapamiętać, to to, że nie wszystkie elementy tej wyciskarki nadają się do mycia w zmywarce, więc część z nich, zwłaszcza ten korpus, trzeba będzie myć ręcznie. Natomiast też dosyć ciężko myje się to sitko. Łatwo jest ją zdemontować, łatwo jest ją rozkręcić, łatwo jest umyć ten ślimak. Łatwo jest umyć tak naprawdę wszystko oprócz tego sitka. Sitko ma bardzo maleńkie dziurki tutaj przy samym końcu. Jest do kompletu jeszcze dołączona do czyszczenia szczotka, którą oczywiście można tutaj dokładnie do samego końca dotrzeć, ale mycie, uwierzcie mi, naprawdę czasem może trwać długo. A ogromnym plusem poza tym oczywiście, że są zachowane niezbędne składniki odżywcze w większej ilości niż to ma często miejsce w przypadku soków, a właściwie koktajli z blendera, jest to, że te soki, które są tutaj wyciśnięte, są wyciśnięte bardzo dokładnie. Tych resztek, które wylatują z urządzenia, nie jest aż tak dużo, chyba że
sami wyregulujemy tak, że faktycznie będzie ich wypadać trochę więcej i będą wypadać trochę szybciej. Ale te soki, które są przygotowane w tej wyciskarce, mają naprawdę taki intensywny, głęboki smak. Polecam gorąco. Jest naprawdę czuć dużą różnicę w porównaniu chociażby z takimi sokami, które są ze zwykłej sokowirówki. I ostatnia już przystawka, ona też przez przejściówkę. Można, zobaczcie, również przejściówkę mieć zamontowaną i nie odkręcać jej za każdym razem. Za pomocą śrubki wystarczy po prostu dokręcić teraz tę przystawkę. I to jest przystawka do krojenia w kostkę. Ona podobnie jak już wcześniej pokazywany kielich Malaxera ma dokładnie tę samą przepychaczkę z możliwością dwóch wlotów, dwóch szerokości wlotów. To, co jest bardzo wygodne, to to, że wrzuca się tutaj po prostu warzywa, włącza się ją i ona za pomocą noża przekrawa najpierw warzywa na takie grube plastry, a potem przez takie sitko w kształcie kratki są te warzywa, te plasterki przepychane i tędy bezpośrednio do miski albo bezpośrednio na patelnię wylatują warzywa pokrojone w drobną kostkę. To jest bardzo duża zaleta, kiedy przygotowuje się na przykład jakieś sałatki w większej ilości albo jakiś gulasz w większej ilości, kiedy mają przyjść goście. Warto jest jednak pamiętać, że tutaj nie wszystkie warzywa będą wyjęte, dlatego że część zostanie w tej kratce, więc trzeba potem po otwarciu urządzenia, jeszcze zanim się będzie przygotowywało tę sałatkę czy ten gulasz, przepchać resztkę za pomocą tej przepychaczki. I warto też pamiętać, że to urządzenie nie nadaje się w całości do mycia w zmywarce, tylko znowu korpus nadaje się do mycia ręcznie, natomiast po rozkręceniu całego tego tutaj zestawu, po wyjęciu noży można te części umyć w zmywarce, jeśli jest taka potrzeba. I to wszystkie moje przystawki, całe moje akcesoria, które wykorzystuję na co dzień, które wykorzystywałam przez ostatni rok albo odrobinę krócej, korzystając z robota planetarnego Kenwood. Główna zaleta to ogromna moc, duża pojemność misy, dzięki czemu można, kiedy dużo naprawdę się gotuje, a zwłaszcza dla większej niż 2 osoby, liczby osób, to można to urządzenie wykorzystywać. Jego uniwersalność, jego wszechstronność, bo naprawdę jest to robot wielofunkcyjny z wieloma dodatkowymi jeszcze mieszadłami. Zaletą jest też to, że można kupić ten robot w zestawach z różnymi proponowanymi przez producenta przystawkami, a nawet można kupić tylko sam, bez niczego, bez żadnych tych wszystkich dodatkowych, zewnętrznych akcesoriów i po prostu kompletować je sobie już według własnego uznania. Duża liczba tych akcesoriów to też według mnie ogromna zaleta, bo można sobie samemu dopasowywać to, co najbardziej nam będzie potrzebne. Natomiast oprócz tych paru uwag, o których już wcześniej wspomniałam w trakcie pokazywania Wam całego urządzenia i tego, jak ono działa, jedna jeszcze jest taka, że po prostu koszt tych wszystkich akcesoriów wychodzi dosyć spory, jeśli chciałoby się ich kupić naprawdę dużo i poszczególne z nich również mają dosyć wysoką cenę, chociaż z drugiej strony, jeśli chciałoby się to wszystko kupić jako wolno stojące urządzenia, to często jednak jako przystawka do robota bardziej się to opłaca. Dla kogo jest to urządzenie, komu bym je poleciła? Przede wszystkim tym z Was, którzy gotują dużo, którzy mają z kolei mało czasu i lubią usprawniać sobie różne kuchenne czynności, bo moim zdaniem właśnie taki robot wieloczynnościowy, który pomoże w krojeniu, w mieszaniu, w zagniataniu, w tym wszystkim, co tak naprawdę długo trwa, jest bardziej przydatny niż chociażby taki robot, który sam coś ugotuje. Bo gotowanie moim zdaniem robi się często właśnie samo, kiedy wstawia się jakąś potrawę, czy to do piekarnika, czy po prostu do garnka, do duszenia na małym ogniu i od czasu do czasu po prostu wystarczy do niej zajrzeć. Tutaj jest solidne wykonanie, jest bardzo wysoka jakość, jest możliwość rozbudowy tak, żeby dopasować te wszystkie akcesoria do własnych potrzeb. To myślę jest bardzo ważne, a oprócz tych kilku uwag, o których już wcześniej powiedziałam, to mam jeszcze tylko na koniec jedną, że na to wszystko w kuchni trzeba mieć po prostu sporo miejsca, chociaż z drugiej strony, gdyby chciało się mieć wszystkie te urządzenia jako osobne, wolno stojące, to myślę, że tej przestrzeni kuchennej potrzeba by było jeszcze więcej. Moi drodzy, dzięki Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że przyda Wam się ta recenzja, jeśli rozważacie zakup wieloczynnościowego robota kuchennego, na przykład takiego jak robot planetarny
Kenwood Titanium Chef XL. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli chcielibyście, żebym coś jeszcze pokazała, przetestowała, sprawdziła, to piszcie w komentarzach, a jeśli już jesteście posiadaczami tego modelu lub innych modeli Kenwood, które chcielibyście polecić, to też dawajcie znać w komentarzach. Będzie mi bardzo miło, jeśli filmik Wam się spodobał i przydał, kiedy dacie kciuk w górę. Zasubskrybujcie też mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Dzięki Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach wideo. Pa!